Witajcie w kolejnym filmie z serii Motamy z DORT. Tym razem znowu nie będziemy motać, a będziemy serwisować, a na warsztat idzie lewa półośka po charakterystycznej bardzo usterce uszkodzenia przegubu wewnętrznego, dającego objaw w postaci mocnego bicia podczas przyspieszania. Kwestia, z którą się spotkałem, podział półosi na te do silników 1.5 DCI i do tych z silnikiem 1.6 benzynowymi ponoć nie pasują ze sobą, nie są kompatybilne. Tymczasem, no niestety z racji tego, że nie udało mi się dostać półosi do 1.6, postanowiłem zaryzykować i zamówiłem półoś z 1.5 DCI. I kluczowa tutaj wydaje się liczba ząbków, bo były podawane różne parametry dla różnych silników. Tymczasem po demontażu okazało się, że liczba ząbków w 1.6 K4M od strony skrzyni wynosi 27, od strony zwrotnicy 25, czyli dokładnie to samo co w 1.5 DCI, więc zakładam, że półoś też z 1.5 DCI do 1.6 podejdzie. Dotarła półośka, już na oko widać, że jest trochę grubsza od fabrycznej. Nowa jest dedykowana dla silników 1.5 DCI i uturbionych 1.3 i 1.0. Grubość, jak mierzyłem, 28 mm. Dokładnie 28 mm jest w miejscu wzmocnienia, podczas gdy normalnie półoś ma 25 mm, czyli jest około 3 mm na średnicy całej półosi różnicy. Najważniejsze, mierzyłem długości i one ze sobą współgrają. Liczba zębów jest dokładnie taka sama w jednej i drugiej półosi. Bardzo słabe są gwinty od przegubu zewnętrznego, dlatego postaram się nie ukręcić już na sam początek śruby od piasty. Zanim wyciągniemy półosie, musimy spuścić olej ze skrzyni. Klucz jest taki sam jak do silnika i do skrzynki rozdzielczej, czyli kwadratowa ósemka lub klamka z czpieniem. Wpasowuje się idealnie. Zanim uwolnimy zwrotnicę, ściągamy czujnik ABS-u, odpinamy od zwrotnicy, odpinamy przewód hamulcowy, żeby to nam się nie porozciągało, nie uszkodziło. I możemy wyciągnąć śruby od amortyzatora. Jak się ręcznie nie da, to trzeba wybić. Jak często wymieniamy, to wychodzi to w rękach. Amortyzator uwolniony. Przewód hamulcowy nie jest napięty, przewód ABS-u nie jest napięty, więc mamy luz. Przegub delikatnie wybijamy. Powinien być w rękach. Tak, wyciągamy. Jest uwolniony. Zostaje tylko uwolnić od strony skrzyni. Już pokażę Wam, jak to zrobić. Jeśli uda Wam się wyciągnąć ręcznie półoś ze skrzyni, to macie dużo szczęścia. Ona jest zasadzona na pierścieniu rozprężnym, także trzeba użyć trochę siły. Mi się udało taki prosty patencik wymyśleć. Klucz odpieramy. Potem wystający tutaj mały cypelek. Tak, żeby od drugiej strony zaszedł pod przegubem wewnętrznym. Jeżeli uda nam się to wszystko dobrze zaprzeć, to naprawdę nie trzeba użyć dużo siły. O! I wyskoczyło. Chwila prawdy. Jeżeli wewnętrzny przegub spasuje,
No to co do zewnętrznego jestem absolutnie pewny, że tym bardziej. Trzeba było się trochę zaprzeć. Delikatnie, żeby nie uszkodzić osłony. Ale w końcu wskoczyło. Że pasuje idealnie. Zostało już tylko zamontować przegub zewnętrzny. Bez najmniejszego problemu pasuje. Montujemy wszystko z powrotem. Zostało już tylko dociągnąć śrubę piasty. Gdzieś w połowie wysokości skrzyni jest motylek, który odkręcamy. I znanym już sposobem, czyli za pomocą strzykawki i gumowego węża, będziemy wtłaczać do skrzyni nowy olej. Gdzieś około 2 litrów powinno się zmieścić. Także im większa strzykawka, tym mniej roboty przed nami. Do skrzyni wchodzi nam około 2 litry oleju, 75W80. Nie ma znaczenia, czy to będzie L w serii NFJ, NFP czy NFX. Najważniejsze, żeby był ten standard 75W80 zachowany. I standardowo, jak przy rozdzielaczu, jak przy tylnym moście, strzykujemy, aż zacznie się przelewać przez korek. No, weszło trochę ponad 2 litry. Bo się nie spodziewałem, że aż tak udało mi się układ opróżnić. Także warto mieć w zapasie trochę więcej niż 2 litry oleju. Gdzieś około 2,20 zmieściłem do skrzyni. Zostało tylko zakręcić motylka i można ruszać w drogę. Winowajcą drgań prawdopodobnie był przegub wewnętrzny. Ewidentnie podczas pracy w rękach czuć, że blokuje się w pewnej pozycji i przeskakuje. Że smar jest widać suchy i przegub już jest mocno zużyty. Także jego kres miał prawo nadejść. O. Ewidentnie czuć, że blokuje się w pewnej pozycji. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, piszcie w komentarzach lub wbijajcie na naszą grupę na Facebooku Duster Offroad Team Poland. Śledźcie nasze profile na Instagramie, na TikToku i naszą stronę Dorp TV, aby być na bieżąco z wydarzeniami. A tymczasem do zobaczenia w terenie.